Cześć kochani, znów się witamy. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Jak widzicie w tytule, cukrzyca typu 1, bardzo niebezpieczna. Coraz więcej młodzieży, coraz więcej ludzi w sile wieku, 20-30-latków, ale też dzieci, jak wspominałem, w wieku 6-7 lat, a nawet półroczne dzieci zaczynają chorować na cukrzycę typu 1. Generalnie, posłuchajcie, może oprę się od razu na artykule po prostu. Lubię właśnie w ramach mojej akcji Tata czyta dzieciom coś poczytać. Warto się oprzeć na tak zwanych fachowcach, na ludziach, którzy się tym zajmują, a więc tutaj będzie akurat wywiad z pewnym lekarzem, bardzo dobrym zresztą lekarzem, ale słuchajcie, ale my mamy prawo zadawać pytania. Jakie pytania? A dlaczego dochodzi do cukrzycy? Bo jest cukrzyca typu 2, tak zwana metaboliczna, nabyta. To jest tak jakby przyczyna leży w nas, albo mówiąc bardzo mocno, wina leży w nas, a więc niewłaściwe odżywianie. A co tam mówię odżywianie? Niewłaściwe jedzenie, bo samo jedzenie nie jest równoznaczne z odżywianiem. A więc jeżeli dzisiaj zjadamy śmieciowe żarcie, mówię celowo żarcie, i nikt mi tego nie zabroni, puryści językowi mogą się zrzymać, że po prostu wulgaryzuje temat, no to niech sobie po prostu międlą się i tak dalej. Tak, nie nazywam tego po prostu jedzeniem, tylko żarciem zwyczajnym. Więc jeżeli dzisiaj masa młodzieży, zwłaszcza odżywia się fast foodami, rodzice na to oczywiście pozwalają, bo to jest brak świadomości, totalny brak świadomości. Następuje totalna amerykanizacja naszego stylu życia pod każdym względem, a zwłaszcza pod względem jedzenia. Te wszystkie, wiecie, firmy, wiecie jakie, te takie duże przy stacjach benzynowych, te takie coś tam, takie żółte, czerwone symbole i nie tylko to co one robią? Oczywiście Coca-Cola, takie inne historie, picie, Coca-Cola Light nie zawiera cukru, no tak, tak, a to znaczy dlaczego ona jest słodka i tak dalej. A z drugiej strony opieka nad dzieciakami w pierwszej dobie życia, co im się podaje i dlaczego dzisiaj mamy tyle przypadków, kochani, autyzmu, cukrzycy typu 1 u małych nawet dzieci, mamy anemię, mamy celiakię, cały szereg innych chorób. Oczywiście nie zalicza się tego wszystkiego do NOP-ów. E, Niedawno ukazała się moja audycja o szczepieniach i wpływie szczepionek na ewentualnie na powstawanie różnego rodzaju chorób, w tych tak zwanych chorób autoimmunologicznych, i cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną. Ja wspominałem o cukrzycy typu 2, czyli nabytej, znaczy której przyczyny są bardzo jasne dzisiaj, a więc jedzenie, to co zjadamy, to co pijemy i tak dalej. A drugi rodzaj cukrzycy to jest cukrzyca typu 2, gdzie wysepki beta-trzustkowe, których zadaniem jest wytwarzanie insuliny, te insuliny w ogóle nie wytwarzają. Po prostu następuje ich powolna dezaktywacja. I teraz pytanie, dlaczego to się dzieje? I teraz, a więc warto zadawać sobie te pytania i dlaczego dzieciaki, gdzie jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu, jeżeli chodzi o cukrzycę typu 1 u dzieci, to były dzieciaki w wieku mniej więcej 10, 12, 15 lat, a dzisiaj ta bariera się przesunęła na dzieci w wieku 5-6 lat. Lekarze nie wiedzą, co jest grane. Przepraszam tutaj za te jakieś zakłócenia techniczne, jakieś zacienienia. Nie mam kontroli nad tym. Oświetlenie jest zawsze takie, jakie jest, a różne rzeczy tu się dzieją, ale mam nadzieję, że to nie jest najbardziej istotne. Więc posłuchajcie, w tej chwili ja udostępnię ekran z bardzo ciekawym artykułem i sobie znowu poczytamy troszeczkę i po prostu podyskutujemy w związku z tym. A więc popatrzcie, to jest artykuł, który się okazał w MedOnet i teraz popatrzmy. Chorują młodzi o prawidłowej masie ciała. Diagnoza to szok. Mają lęki, obsesyjnie mierzą cukier.
I zaczynamy. Też autorem jest pani Edyta Brzozowska. Artykuł się ukazał 5 września 2024 roku, czyli jest to absolutna świeżynka. Kochani, zaczynamy. Diagnoza o cukrzycy jest jak przeżywanie żałoby. Pacjentom towarzyszą uczucie smutku, żalu, złości, poczucie winy. Przewiduje się, że pełnoobjawową depresję rozwinie co 10. chory. Pacjenci, u których pojawiła się cukrzyca typu 1, często są zaskoczeni, mówi dr Edwin Kuźnik, diabetolog. Cukrzyca typu 1 w większości dotyka osób młodych o prawidłowej masie ciała. Tacy pacjenci są zaskoczeni, mówi dr Edwin Kuźnik, diabetolog. Powtórzmy. Są osoby, które z wielkim trudem godzą się z zaistniałą sytuacją. Nierzadko zdarza się, że w stanie śpiączki cukrzycowej są przywożeni przez zespoły ratownictwa na SOR, podkreśla specjalista. Chorym towarzyszą stany lękowe. Pacjenci często zastanawiają się nie czy, ale kiedy stracą wzrok, doznają udaru, demencji, zawału. Boją się również amputacji, która może być konieczna w przypadku powikłania nazywanego stopą cukrzycową. Kochani, warto wygooglować sobie, wbić na Google stopa cukrzycowa i kliknąć grafikę, to wtedy zobaczycie z czym, jeżeli ktoś z Was nie widział tego, co to jest tak zwana stopa cukrzycowa. Edyta Brzozowska, MedOnet. Komuś, kto nie choruje na cukrzycę i nie ma kontaktu z bliskimi, którzy się z nią zmagają, przypadłość ta kojarzy się zazwyczaj z odstawieniem słodyczy. Tymczasem diagnoza znacznie zmienia życie pacjenta. Dr Edwin Kuźmiuk, diabetolog w klinice angiologii, nadciśnienia klinicznego, diabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Zacznijmy od tego, że na cukrzycę choruje około 3 milionów Polaków. Dodam tutaj, słuchajcie, to znaczy już wiadomo, że około 3 milionów Polaków, ale o ile wiem, że około 1 do 1,5 miliona już choruje na cukrzycę, ale jeszcze u nich ta cukrzyca nie jest zdiagnozowana. Być może tutaj pokręciłem jakieś liczby, ale coś mi tam w głowie po prostu świta. A ponieważ choroba ta uszkadza nerki i jest główną przyczyną dializoterapii, główną przyczyną ślepoty i najczęstszym powodem nieurazowych amputacji kończyn dolnych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Problem jest w związku z tym poważny, bo jeśli pacjenci o siebie nie dbają, nie stosują regularnie zaleconych leków, to właśnie przewlekłe powikłania, w tym stopa cukrzycowa, będą się rozwijać. Dobrze, wszystko jest ładnie, pięknie, tylko jeszcze raz znowu pytanie, jaka jest przyczyna tylu cukrzyc typu 1? Lekarze nie mają absolutnie zielonego, zazielenionego nawet pojęcia, jaka może być przyczyna. Naukowcy też nie. To znaczy naukowcy, są naukowcy i naukowcy, lekarze i lekarze. Niektórzy lekarze mają swoje domniemania, podobnie jak nie specjalista, nie lekarz, niejaki Janusz Dąbrowski. Kochani, a co się podaje przede wszystkim dzieciakom w pierwszej dobie życia? My jesteśmy na siłę immunizowani. Jeżeli ktoś z Was wysłuchał, obejrzał moją audycję na temat szczepień i potencjalnych zagrożeń związanych ze szczepieniami, to łatwo skojarzy sobie pewne fakty. Co zawierają dzisiejsze szczepionki? Zawierają triomersal, czy też nie? Wiele z nich. Zawierają na przykład olej arachidowy, czy też nie? Zawierają solę glinu, czy też nie? Jeżeli tak, to co te sole glinu, co ten olej arachidowy, co ten triomersal i tak dalej, co one czynią w organizmie? A nie tylko to. Formaldehyd, zawierają szczepionki formaldehyd, czy też nie? A jeżeli tak, to co ten formaldehyd robi z organizmem? I teraz dalej. Cukrzyca to poważna choroba, która będzie wymagała regularnego leczenia do końca życia przy zastosowaniu leków doustnych lub podskórnych.
czyli zastrzyków z insuliną. Niezmiernie ważne w tej chorobie jest, aby zmienić nawyki dietetyczne i zadbać o aktywność fizyczną. To pomaga unormować poziom cukru w organizmie w taki sposób, by mieścił się w zakresach normy, co pozwala zapobiegać i aby nie dochodziło do rozwoju przewlekłych powikłań. I jeszcze raz tutaj komentarz z mojej strony. Więc jeszcze raz powtarzam, że cukrzyca typu 1, zresztą cukrzyca typu 2 podobnie, ale cukrzyca typu 1 akurat wiąże się to z tym, że organizm nie wytwarza własnej insuliny i dochodzi wówczas do tak zwanej hiperglikemii. Są dwa pojęcia: hipoglikemia, niskie poziomy cukru, i hiperglikemia, wysokie poziomy cukru. Insulina jest hormonem, który jest odpowiedzialny za spalanie cukru, glukozy. Więc jeżeli nie ma insuliny w organizmie, to mamy do czynienia z hiperglikemią, czyli z bardzo wysokimi stanami cukru, i one po prostu, wysoki cukier niszczy przede wszystkim naczynia krwionośne, ale nie tylko. I najbardziej narażone na destrukcyjne działanie cukru są na przykład naczynia układu wzrokowego. I w związku z tym, jeżeli te naczynia zostaną zniszczone, to co się staje ze wzrokiem? Ślepniemy. Prosta sprawa. Oczywiście to wszystko, co ja mówię, te moje komentarze, to jest bardzo silne uproszczenie. To trzeba zdawać sobie z tego sprawę i wy najlepiej wiecie, o co chodzi. Natomiast chodzi tutaj o bezpośredni przekaz, o bezpośrednie, w prosty sposób naświetlenie po prostu sprawy, bez bawienia się w jakieś pojęcia naukowe, medyczne i tak dalej. Dobrze, pytanie. Jak reagują pacjenci, których stwierdza się cukrzycę? Trzeba tu rozróżnić dwie grupy osób. Do pierwszej należą pacjenci z cukrzycą typu 2, czyli taką, która jest związana z nadwagą, otyłością, niską aktywnością fizyczną. A teraz pytanie, dlaczego jest nadwaga i dlaczego jest otyłość? Bo ludzie są zakwaszeni. To się wiąże z zatruciem organizmu, z masą toksyn. Wielokrotnie o tym mówię, więc ja tutaj już nie będę tego powtarzał. Więc w pierwszym rzędzie trzeba odkwasić organizm, usunąć nadmiar toksyn, czyli domineralizować, związać te toksyny, kwasy, zneutralizować przy pomocy wodorowęglanów, przy pomocy cytrynianów i tak dalej. I są, ja wielokrotnie, no w tej chwili tutaj nie mam pod ręką, a nie, mam chyba, nie będę miał akurat puszki. Mam specjalny suplement, który zawiera masę wodorowęglanów i cytrynianów, i to jest kapitalnie działa odkwaszająco. A więc takie osoby są najczęściej świadome, że ta cukrzyca może u nich się pojawić. Do typowych objawów wskazujących na pojawienie się cukrzycy można zaliczyć zwiększone pragnienie, częste oddawanie moczu, przewlekłe zmęczenie, suchość w ustach lub nagła, niezamierzona utrata masy ciała, skoki, otyłość i spadek. I to też są efekty zakwaszenia jednocześnie. To komentarz ode mnie. Tych pacjentów diagnoza cukrzycy zwykle nie dziwi, bo wiedzą o tym, że otyłość prowadzi do tej choroby, jest jednak dość powszechna. Natomiast pacjenci, u których pojawiła się cukrzyca typu 1, często są zaskoczeni, bo się jej nie spodziewali. Nie znamy do końca przyczyn, dla których ta postać choroby się rozwija. Podejrzewamy różne jej etiologie, w tym wirusowe, genetyczne. Słuchajcie, jak ja to kurczę, przepraszam za wyrażenie, tutaj chciałem pozdrowić Jacka Sokala, bo on czasami w swoich audycjach zwyczajnie klnie. Sypie od czasu do czasu. Człowiek bardzo kulturalny, dbający o słowo, ale czasami zwyczajnie klnie. I wiecie co, że mam czasami ochotę klnąć? Znowu się szuka jakichś nie wiadomo jakich winnych w postaci znowu tych biednych genów. A co się robi z dzieciakami w pierwszej dobie życia? To ciężkiej, a niespodziewanej. A później w ogóle w ciągu pierwszych kilku lat. Ile się tych, powiedzmy, dziadostw dzieciakom po prostu podaje? I co te dziadostwa powodują? Więc z pełnym szacunkiem dla pana doktora Edwina Kuźnika, diabetologa, panie doktorze, proszę nie poszukiwać winnych tam, gdzie ich tam nie ma. Oczywiście ja nie będę charakteryzował tutaj akurat pana doktora, z pełnym szacunkiem dla niego. Link do audycji będzie po prostu w opisie tej audycji.
Teraz pytanie ze strony Bedonet. Można powiedzieć, że diagnoza cukrzycy typu 1 spada jak grom z jasnego nieba, więc pacjent jest w szoku. Ma problem z akceptacją choroby? Tak. Tym bardziej, że w większości dotyka osób młodych o prawidłowej masie ciała. Ta postać cukrzycy wiąże się ze zniszczeniem trzustki. Trzustka to mały narząd znajdujący się w nadbrzuszu, waży do 100 gramów. Większość narządu zajmuje się produkcją soku trzustkowego, czyli enzymów pomagających w trawieniu pokarmów. Natomiast mniej niż 3% masy narządu stanowią tzw. wyspy Langerhansa, wysepki Langerhansa zajmujące się produkcją hormonów, w tym insuliny, i to właśnie to uszkodzenia tej części narządu tutaj dochodzi. I teraz, kochani, chciałbym jeszcze raz nawiązać do wypowiedzi. Ta postać cukrzycy wiąże się ze zniszczeniem trzustki. I teraz większość narządu zajmuje się produkcją soku trzustkowego, czyli enzymów, które pomagają w trawieniu pokarmów. A jaki odczyn mają enzymy trzustkowe, które służą trawieniu? A one mają wybitny odczyn silnie zasadowy, silnie alkaliczny. A co, jeżeli my jesteśmy zakwaszeni potwornie i nie starcza nam już zasobów mineralnych do wytwarzania tych enzymów trzustkowych, to co, do czego dochodzi? A dochodzi do tego, że trzustka nie wytwarza tych prawidłowych enzymów i mamy do czynienia z tak zwaną permanentną dyspepsją, czyli niestrawnością. A druga sprawa, a więc enzymy trzustkowe nie są właściwie, znaczy nie są produkowane o właściwym składzie. Nie są produkowane enzymy silnie alkaliczne. Nie ma prawidłowego w ogóle trawienia, czyli jest permanentna, jeszcze raz powtarzam, dyspepsja, czyli niestrawność. A to prowadzi do chorób autoimmunologicznych. A jak te kwasy działają w takim razie na wysepki beta-trzustkowe? A jak ten formaldehyd, te inne po prostu świństwa, które zawierają te, wiecie co, jak działają, jak mogą działać na wysepki Langerhansa trzustki? O tym to nie mówi się, nie bada się tego. A dlaczego? No to znowu jeszcze raz powtarzam, trzeba wrócić do mojej audycji dotyczącej szczepionek i ewentualnie powstawania wpływu tych szczepionek na powstawanie chorób autoimmunologicznych. I teraz, żeby dobrze był zrozumiany przez cenzorów ewentualnie. Moje audycje już od dłuższego czasu ja zamieszczam linki do artykułów naukowych National Library of Medicine i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli podważacie moje wypowiedzi, to nie podważajcie moich, tylko podważajcie ewentualnie tych naukowców, którzy napisali te artykuły naukowe i tak dalej. I teraz w związku z tym dalej. A więc w takim razie uszkodzeniu ulegają wysepki Langerhansa, jeszcze raz powtórzę, zajmujące się produkcją hormonów, w tym insuliny, i to właśnie do uszkodzenia tej części narządu tutaj dochodzi, czyli insulina nie będzie produkowana. Niestety jest to proces nieodwracalny, a medycyna jeszcze nie potrafi go zatrzymać. A ja tutaj powiem coś takiego, że swego czasu, chyba z 7 lat temu, byłem na wykładach niemieckiego lekarza Jeana Bertranda Delbé. To jest takie francuskie bardzo nazwisko i imiona. Być może akurat Alzatczyk. Świetny lekarz w ogóle, dużo się od niego nauczyłem, zresztą kilkakrotnie byłem na jego wykładach organizowanych przez firmę, z którą współpracuję, od której po prostu biorę suplementy najwyższej światowej jakości do naszego programu, do naszej kompleksowej kuracji metabolicznej. I doktor Delbé wielokrotnie powtarzał, że jest możliwość, nie dawał gwarancji, że na pewno da się zaktywizować trzustkę, ale mówił o tym, że w wielu przypadkach przy pomocy ścisłej suplementacji, ściśle dobranej suplementacji, można zaktywizować jednak wysepki beta-trzustkowe, jakby zregenerować te wysepki i sprawa jest załatwiona.
I on mówił o wielu przypadkach, które miał w swojej karierze. A więc to nieprawda, że proces nie jest nieodwracalny. Tak jak, słuchajcie, wiele lat temu medycyna, lekarze, naukowcy twierdzili, że wiele komórek mózgowych nie da się po prostu, proces niszczenia jest nieodwracalny i tak dalej, i tak dalej. A okazało się, że Lawrence Katz, pewien amerykański naukowiec, tylko nie pamiętam, który to był rok, czy 1993 czy 97, odkrył zjawisko neurogenezy, odbudowywania się połączeń neuronowych w mózgu. I co? Dzisiaj mówimy, że coś jest niemożliwe. A ja mówię na podstawie właśnie tych różnych doświadczeń życiowych. Wiele rzeczy okazało się, że coś jest możliwe i sprawa załatwiona. Tylko lufy karabinu na drugą stronę nie da się wywrócić ewentualnie. Dobrze, ale to tak trochę prześmiewczo. Przy tej postaci cukrzycy, czyli cukrzycy typu 1, pacjent będzie wymagał przyjmowania insuliny do końca życia. W obecnych schematach leczenia jest to insulina krótko działająca, podawana do każdego posiłku zawierającego węglowodany w postaci zastrzyku podskórnego, czyli tak zwana insulina bazalna podawana na noc. Iniekcje, czyli zastrzyki podskórne za pomocą penów można zastąpić pompą insulinową. A ja mam też konkretny przykład chłopaka Radka. Jak wejdziecie u mnie na playlistę wywiady, to znajdźcie wywiady, chyba 2 lub 3, zdaje się, że 2 wywiady z Kingą, nomen omen Dąbrowską, która opowiadała swoim synu Radku, który miał między innymi cukrzycę typu 1 i celiakię, i on z tego wyszedł. Właśnie przy pomocy kompleksowej kuracji metabolicznej. Ale była już pompa insulinowa i zastrzyki były, owszem. A już dzisiaj Radek, o ile wiem, nie potrzebuje tego. Obejrzyjcie sobie wejdźcie jeszcze raz, powtarzam, na mój kanał, playlista wywiady i tam wywiad z Kinką Dąbrowską, który zrobiłem. I teraz dalej. Są osoby, które z wielkim trudem godzą się z zaistniałą sytuacją, ale wcale się nie dziwię. Nierzadko zdarza się, że w stanie śpiączki cukrzycowej lub kwasicy ketonowej z glikemią na poziomie 600, czasem nawet ponad 1000 mg na decylitr, są przywożeni przez zespoły ratownictwa na SOR. No, cukier potężny, 600, a nawet więcej, to jest tragedia. Pytanie, czy standardem w postępowaniu diabetologów jest namawianie pacjentów do skorzystania z pomocy psychologicznej? Jeśli widzimy odpowiedź, jeśli widzimy, że pacjent ze świeżo rozpoznaną cukrzycą nie akceptuje tej choroby, jest wycofany, nie ma ochoty ani się edukować, ani nauczyć się mierzenia poziomu cukru, czy podawać sobie insuliny, zawsze proponujemy wsparcie psychologa. Bo cukrzyca jest chorobą, która wywołuje całą gamę różnych emocji. Może to być złość na początku choroby i w sytuacjach, na które nie mamy wpływu, strach, niezgoda na utratę zdrowia, wizja rezygnacji z prowadzenia dawnego spontanicznego stylu życia. Cukrzyca nierzadko powoduje depresję. To jest niebezpieczne, gdyż pacjent z zaburzeniami depresyjnymi ma znacznie mniejszy napęd do leczenia. Nie dba o siebie, nie chce przyjmować leków, nie jest zainteresowany aktywnością fizyczną. Przewiduje się, że pełnoobjawową depresję rozwinie aż co 10. chory. To teraz uwzględnimy. Nie pamiętam danych dotyczących ilości chorych na cukrzycę typu 1. Jeżeli nawet byśmy określili to na powiedzmy nawet 100 000 ludzi, ale to jest bardzo niska liczba, to dziesiąty chory z tych 100 000 to jest 10 000 ludzi. Jeżeli to będzie 1 000 000 chorych na cukrzycę typu 1, to co 10, no to jest 100 000 w takim razie zapadnie na pełnoobjawową depresję. Wynikają one z obaw, że z czasem dojdzie do powikłań. Lęki mają miejsce, zwłaszcza jeśli w otoczeniu są osoby, które są stale dializowane, straciły wzrok lub nogę. Tacy pacjenci mierzą sobie poziom cukru obsesyjnie, nawet kilkanaście razy dziennie. Każdą najmniejszą zmianę skórną chcą konsultować z lekarzem, podobnie jak wszelkie bóle brzucha, zaparcia, bóle głowy. Wszystko przypisują cukrzycy.
Takie osoby trzeba wspomóc psychologicznie i wytłumaczyć im, że dobrze leczona cukrzyca nie daje powodów do niepokoju. Jednak należy również pamiętać, że u pacjenta stale przyjmującego insulinę zawsze może dojść do znacznego spadku stężenia cukru, czyli do hipoglikemii. Bo teraz pytanie jest, ile tej insuliny wstrzyknąć? Czy ciągle taką samą dawkę? A jeżeli na przykład zjedliśmy posiłek i w tym posiłku nie było za dużo cukru, a dawka insuliny, która jest wstrzykiwana, jest zbyt duża do tej ilości, powiedzmy, cukru, który się pojawi w naszej krwi, to co? To znaczy ta insulina spali ten cukier i dojdzie do niskiego poziomu cukru, niedocukrzenia, czyli po prostu do hipoglikemii. I na początku to jest takie drżenie, takie mdłości, takie zawroty głowy, potężnie złe samopoczucie, można po prostu stracić przytomność. Fachowcy więcej mogą na ten temat powiedzieć. Jakie mogą być objawy takiego niedocukrzenia, czyli hipoglikemii, niskiego poziomu cukru we krwi? To przyspieszona akcja serca, drżenie rąk, spocona i blada skóra. Pacjent traci orientację, nie wie, co się z nim dzieje, gdzie się znajduje, traci kontakt z otoczeniem. Może stać się agresywny, rozdrażniony, labilny emocjonalnie. Wszystkie te doznania są bardzo przykre. Nic więc dziwnego, że u chorych rodzi się obawa, że sytuacja będzie się powtarzać. W domu pacjent ma możliwość, aby szybko zjeść lub wypić coś słodkiego, bo chodzi o to, żeby błyskawicznie podnieść poziom cukru, ale jeśli zdaje sobie sprawę, że incydent z utratą przytomności włącznie może zdarzyć się w autobusie, na ulicy czy innym miejscu publicznym, to jego lęki rosną. Zaburzenia lękowe z kolei mogą się przerodzić w fobię społeczną, w tym agorafobię, czyli chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią. Mamy takich pacjentów. Pytanie, czy dziennikarka? Pacjenci często edukują się w sieci, więc do ich wyobraźni dodatkowo przemawiają przerażające opisy choroby. Pytają pana, nie czy, ale kiedy stracą wzrok, doznają udaru, demencji lub zawału? Odpowiedź. Ale takie opisy są dla niektórych motywujące. Zdarzało się, że ktoś widział na szpitalnym oddziale kogoś, kto na skutek powikłań cukrzycy musiał mieć amputowaną nogę. A potem mówił, będę robił wszystko, żeby moje cukry były dobre. Nie dopuszczą do tego, żeby u mnie rozwinęła się stopa cukrzycowa. Pacjenci podchodzą do tych problemów jako nieuniknionych, bywają pełni najgorszych przewidywań. Cukrzyca wpędza ich w panikę, jest lękowym bodźcem. Uspokajają się, gdy słyszą od lekarza, że jeśli będą o siebie dbać, regularnie przyjmować leki, to mają taką samą szansę na długie życie jak osoba zdrowa. Mogą się spodziewać normalności. Stąd też rekomendacje, aby w stosunku do pacjentów nie używać określenia chorzy na cukrzycę, ale osoby z cukrzycą. A jest ich coraz więcej, bo to choroba cywilizacyjna. Słuchajcie, znowu po prostu demon się we mnie budzi. Co to jest do ciężkiej, a niespodziewanej, za cywilizacja, która po prostu wyprodukowała ponad 70 chorób, które my nazywamy cywilizacyjnymi, w tym cukrzycę typu 1. Według prognoz w ciągu kilku najbliższych lat osób z cukrzycą może być w Polsce około 5 milionów. Tak, w tej chwili jest już ponad 3 miliony. Przypuszczalnie, jak powiedziałem, dodatkowo dochodzi około 1,5 miliona ludzi, którzy już mają cukrzycę, ale jeszcze nie zdiagnozowaną, jeszcze nie daje silnych objawów, czyli już praktycznie w granicach 4,5 miliona i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie ciągle, jaka jest przyczyna? Obudźmy się do ciężkich, przepraszam, powiem, do ciężkiej cholery. Pora na obudzenie się. Pora się obudzić. Pani dziennikarka, przepraszam, dbam o feminatywa. Stopa cukrzycowa to jedno z ekstremalnych powikłań, ale czy powstaje ono z winy zaniedbań chorego? Nie chorego, pani dziennikarz, tylko osoby z cukrzycą. No, pan doktor powiedział.
Oczywiście, że nie, gdyż takie powikłanie cukrzycy może się pojawić w następstwie nawet drobnego urazu. Zwykle jest to powikłanie przewlekłe, a wynika ono z powodu uszkodzenia nerwów obwodowych albo niedokrwienia i jest wynikiem braku prawidłowego leczenia choroby. Przy uszkodzeniu nerwów mówimy o stopie cukrzycowej neuropatycznej. Pacjent traci czucie bólu i temperatury, wskutek tego może nie zarejestrować urazu w zakresie stopy lub poparzenia. Natomiast w wyniku nasilenia się zmian miażdżycowych cukier niszczy naczynia krwionośne. Mamusie i tatusiowi, uwzględnijcie to. W żywieniu swoich dzieci wyrzućcie cukier po prostu, te żelki, te różne inne dziadostwa, te Coca-Cola, te 7-upy, te inne cholerstwa. W końcu, kiedyś czytałem taką informację, wypowiadał się amerykański lekarz Jay Olshansky. To było gdzieś około 10 lat temu, czyli 2014 rok. I ten lekarz amerykański mówił, że dzisiaj naczynia krwionośne 10-12-latka wyglądają jak naczynia 60-70-latka z lat 60., 70. Naczynia krwionośne 10-12-latka wyglądają jak naczynia starszego faceta, jak moje naczynia, ale znaczy faceta takiego, który ma tyle samo lat co ja, bo jestem absolutnie święcie przekonany, wiem o tym, że mam naczynia po prostu w porządku. Dlatego, że wielu moich też znajomych, którzy po prostu stosowali kurację metaboliczną, pili bardzo dużo na przykład żelu alesowego, mieli czyste naczynia. Lekarze się dziwili, że to jest niemożliwe, żeby oni nie mieli miażdżycy, śladów i tak dalej, i tak dalej. Dalej. A więc w wyniku nasilenia się zmian miażdżycowych dochodzi do zmniejszonego zaopatrzenia stopy w krew, wskutek czego mogą rozwinąć się zmiany martwicze. Taką postać nazywamy niedokrwienną. Czasem obie te postaci stopy cukrzycowej współistnieją, a więc neuropatyczna i niedokrwienna. Niemniej jednak i druga jest dla pacjenta często przeżyciem traumatycznym. Oczywiście. Pani dziennikarka, bez właściwego leczenia ryzyko utraty stopy jest większe? Oczywiście. Dlatego trzeba codziennie swoje stopy oglądać, regularnie odwiedzać diabetologa, który fachowo oceni obecność tętna w zakresie stóp oraz przeprowadzi ocenę neurologiczną. Pamiętajmy, że nawet z pozoru niewinne skaleczenie może rozwinąć się w stopę cukrzycową. Pacjent wychodzi z założenia, że rana od kamyka w budzie się zagoi, więc lekceważy sprawę. Tymczasem owrzodzenie się rozwija, bo przy niewyrównanej cukrzycy i podwyższonych wartościach glikemii bakterie mają co jeść. Zakażenie rozciąga się po ścięgnach, mięśniach, więzadłach stopy w piorunującym tempie. Z małej rany może rozwinąć się masywna ropowica z nasilonym stanem zapalnym i wyciekiem treści ropnej. Trudno to leczyć, dlatego z każdym uszkodzeniem trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza, bo tylko wtedy można uniknąć amputacji palca, stopy czy całego podudzia. Pytanie czy stwierdzenie dziennikarki. Chorym na cukrzycę coraz bardziej pomaga technika i nowoczesne systemy monitorowania glikemii. Do takich urządzeń należą m.in. systemy zakładane na tylną powierzchnię ramienia i pozwalające mierzyć poziom cukru w sposób ciągły. Są wyposażone w alarmy, które ostrzegają zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie glikemii. Od niedawna pacjenci pozostający na intensywnej terapii insulinowej mają dostęp do refundacji takich urządzeń w ramach NFZ-u. Mamy więc narzędzia służące temu, by chorzy czuli się bezpiecznie. Kochani, po prostu nie mogę wytrzymać bez komentarza. To jest to samo, co przy nowotworach. Wszystko jest. Leczymy was. Profilaktyka. Wczesna profilaktyka, która ma polegać na tym, żeby się badać i stwierdzić, czy już mamy nowotwór, czy nie. Czy już mamy cukrzycę, czy też nie. Jeżeli tak, to dajemy wam leczenie, leki, czyli insulinę będziesz kupował i będziemy dawać wam odpowiednie aparaty diagnozujące, wyposażone w alarmy i tak dalej, ale wszystko jest refundowane w ramach NFZ-u.
A skąd NFZ ma pieniądze? Z naszych składek. A dlaczego to może z tych naszych składek nie robi się bardzo poważnych badań, żeby stwierdzić, co jest przyczyną na przykład cukrzycy typu 1? Co jest przyczyną nowotworów? Badania profesora Otto Warburga jeszcze sprzed wojny, 1931 rok. Przyczyna nowotworów kwasica i hipoksja, czyli niedotlenienie. I co my robimy w związku z tym? Ale jeżeli w Niemczech wypasiona kuracja antynowotworowa, wszystko co tylko można, to jest 330 000 euro płacone przez kasy chorych, a do kas chorych trafiają składki. Więc kto się żywi naszymi tymi składkami? Jak nie wiemy o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, tak? Dobrze. Pani dziennikarka, ważną rolę odgrywają ambasadorowie cukrzycy, którzy publicznie przyznają się do tego, że chorują. O Jesus, po prostu tak, dzisiaj się stało modne przyznawanie, taki rodzaj coming out, jak ludzie o różnych orientacjach seksualnych. Dobrze, jak najbardziej. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w ramach Światowego Dnia Cukrzycy, które przypada każdego roku 14 listopada, organizuje spotkania ze znanymi osobami zmagającymi się z tą chorobą. Spośród 550 milionów osób na świecie z cukrzycą można wymienić Lecha Wałęsę, Zbigniewa Hołdysa, Michała Figurskiego, Rudi Schuberta, Mandarynę czy Olafa Lubaszenkę. No, o pan Olaf Lubaszenko, Rudi Schubert, pan Lech Wałęsa, a u nich to nie była otyłość i nie jest otyłość przypadkiem? Mandaryna chyba nie, ale pytanie, dlaczego właśnie mandaryna też zachorowała? Dalej. Ponadto sami chorzy czasem prowadzą działalność edukacyjną, jak na przykład Maciej Łysiak, zarządzający wideoblogiem Nie Słodzę, kanał Cukrzycy, czy też Jerzy Magiera ze stroną www.mojacukrzyca.org. Ponadto mamy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z oddziałami regionalnymi. To organizacja skupiająca osoby z cukrzycą, co jest pięknym przykładem społeczeństwa obywatelskiego. Zatrzymuję tutaj to udostępnienie. Jeszcze może na krótko jednak udostępnię coś innego, na chwileczkę tylko, a więc jest po prostu strona Diabetyk24 i teraz słuchajcie, no więc jakaś taka mała powtóreczka, więc cukrzyca typu 1 czym jest? Istotą cukrzycy typu 1 jest brak własnej insuliny, hormonu, który utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi. Skutkiem niedoboru insuliny jest hiperglikemia, czyli przecukrzenie, stan, kiedy we krwi znajduje się zbyt dużo glukozy. Leczenie cukrzycy sprowadza się do podawania insuliny z zewnątrz, czyli endoinsuliny, aby wyrównać glikemię. Elementami terapii są też zdrowa dieta, aktywność fizyczna itd., itd. Samokontrola. I teraz, i to jest bardzo ważne, cukrzyca typu 1 jest dzisiaj najczęściej diagnozowaną chorobą przewlekłą okresu dziecięcego. W ciągu ostatnich 15 lat podwoiła się liczba nowych przypadków cukrzycy wśród dzieci i młodzieży. Wskaźnik zachorowań wynosi obecnie 18 na 100 000 urodzeń, a zaledwie 18. Te liczby się zmieniają. Co charakterystyczne, wzrasta częstotliwość nowych przypadków cukrzycy wśród dzieci w wieku do 6 roku życia. O ile jeszcze 2 dekady temu mówiono, że cukrzyca typu 1 to choroba okresu dojrzewania, o tyle dzisiaj bardzo często dotyka ona najmłodszych pacjentów. I to tyle byłoby. Zatrzymuję już w ogóle udostępnienie. A więc, kochani, jest problem. I to poważny problem. I ten problem trzeba rozwiązać. Przypomnę tylko, wejdźcie, to jest dla zainteresowanych, dla tych, którzy będą chcieli. Wejdźcie na playlistę wywiady, wywiad z Kingą Dąbrowską i tam jest mowa o jej synu Radku, który miał cukrzycę typu 1, celiakię i coś chyba jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili. 2 wywiady były. Drugi wywiad to był akurat również w obecności Anety Dzik, z którą tutaj robiłem wywiad. Był Radek, który sam się wypowiadał.
o tym wszystkim, co przychodził. I w tamtym czasie, kiedy ja robiłem z nimi wywiad, dzieciak już był zdrowy po prostu. Nie miał celiaki, nie miał po prostu cukrzycy. Nie wiem, co teraz dalej z nimi jest, bo utraciłem kontakt, ale to już upłynęło chyba kilka lat. Kochani, nie dajmy sobie wmówić, że jakieś choroby są nieuleczalne. Owszem, są choroby nieuleczalne typu chorób genetycznych prawdziwie, kiedy gen jest uszkodzony. Natomiast jeżeli się oskarża o wszystko o geny, to trzeba zrozumieć, żeby doszło do tak zwanej ekspresji genów, wybuchu tych przyczyn z powodu genów, to musi nastąpić często równolegle od kilkudziesięciu do kilkuset albo nawet więcej różnych jednocześnie czynników. I za to jesteśmy my odpowiedzialni. Jeżeli jestem nędznym kierowcą, typowym niedzielniakiem, jestem antytalentem, jeżeli chodzi o kierowanie samochodem, to w takim razie tym bardziej dbam o jakość mojego kierowania tym samochodem. Być może wykupię sobie jazdy doszkalające, nie będę szalał na drogach, będę uważny, bo przede wszystkim trzeba myśleć. I tak samo z naszymi tymi chorobami trzeba, kochani, myśleć. Ja wiem, że niektórzy mogą pomyśleć, wymądrzam się jak zwykle, czy coś w tym rodzaju, ale słuchajcie, no to czego można oczekiwać? Żebym po prostu głaskał po główkach albo zgadzał się z tym, że ta choroba ma być i koniec, kropka, tak jak wielu innych? No way! Dość już tego. Wmawianie, że coś jest nieuleczalne, że nie damy rady. Czego nas uczą w ogóle? A ja mówię, że możemy dać radę. A właśnie, że możemy dać radę. Tylko trzeba przynajmniej spróbować. Niektórzy myślą z kolei, że strykniemy palcami, tydzień, 2 tygodnie, sprawa będzie załatwiona. Często nie. Z choroby Hashimoto tak się samo wychodzi, ale trzeba pół roku, 8 miesięcy. Miałem takie przypadki. To nie jest taka prosta sprawa. Bo jeżeli nie, no to co? Do końca życia ewentualnie Euterox, Letrox, tak? I masa problemów. A w przypadku cukrzycy typu 1 do końca życia insulina, insulina, insulina i nie wiadomo, czy za dużo insuliny damy, to wówczas będzie hipoglikemia, czy za mało insuliny, albo zapomnimy i będzie hiperglikemia i odlot. Nie dajmy sobie wmówić, że coś z czymś nie damy rady. To jest najgorsza rzecz, którą można sobie wbić do mózgu kompletnie. Dobra, dość tego wywnętrzania się. Kochani, wiecie doskonale, że nawet jak się wkurzam, to mam jak najlepsze intencje, bo są to rzeczy, które mnie nieraz wkurzają. Ja doprowadzam się, tutaj nigdy nie pokazałem wam, że jestem czasami doprowadzony do szewskiej pasji, no ale bywało tak, że ktoś mnie doprowadził do szewskiej pasji, no to lepiej wówczas ci, którzy tak robicie, to uciekajcie na drzewa i tyle. No ale mniejsza z tym, tak troszeczkę żartobliwie. Kochani, życzę wam wszystkiego dobrego, jak zawsze. Zdrowia, sprawności przede wszystkim, sprawności i zdrowia również duchowego, psychicznego. I prośba, jeżeli ta audycja wniosła coś nowego do waszego życia, dowiedzieliście się coś ciekawego, jeżeli to poruszyło was albo na minus, albo na plus, to właśnie, jeżeli tym bardziej na minus, wkurzacie się na mnie, to dajcie mi lajka, że was wkurzyłem. Że byliście tacy mocni, nie daliście się wkurzyć, a znaleźć się facet, który was wkurzył. Dobra, na poważnie, dzielcie się tymi informacjami, bo warto, bo nie wiadomo, kogo może spotkać, powiedzmy, ta po prostu przypadłość i dawajcie tym ludziom po prostu optymizm, szansę. Są możliwości, jeszcze raz powtarzam, byłem wielokrotnie na wykładach niemieckiego lekarza Jeana Bertranda Delbé i on mówił, że jest szansa wyjścia z cukrzycy typu 1. To nie jest też choroba do końca nieuleczalna. Są szanse na wyjście. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę. Pa, pa.